bo z tego co słyszałem, to pani mi powiedziała, że oni będą się przenosić. Będą się przenosić. Będą się przenosić. Witajcie moi drodzy, dzisiaj ponownie wyruszamy do Rochdale, do miejscówki o nazwie Amelia. I jak co niektórzy oglądają mnie od wcześniejszych epizodów, za co jestem niezmiernie wdzięczny, to wiecie, że w Rochdale już byliśmy. I co? I zaspoileruję troszkę ten odcinek, bo werdykt był taki. Smaczy. Jest to pierwszy odcinek póki co na tym kanale, w którym wracamy do miejscówki, którą już odwiedziliśmy. No i tak, wiem, co niektórzy powiedzą, no ale w Tasty Polish Cooking byłeś 2 razy. Słuchajcie, druga moja wizyta w Tasty Polish Cooking nie była związana z odwiedzinami, z sprawdzeniem miejscówki, tylko była związana z pojedynkiem z władcą talerza. I ten epizod zobaczcie. Tutaj natomiast ponownie odwiedzamy, no bo zostałem poinformowany podczas mojej pierwszej wizyty, że panie się przenoszą. No i z Facebooków zauważyłem, że no już są aktywne, tam się dużo dzieje, są zabawy, tańce. No to co, trzeba odwiedzić ponownie Rochdale i ponownie odwiedzić Amelię, a jest to restauracja w sklepie Mazurek. Nie ogłaszamy w dzisiejszym odcinku werdyktu, bo werdykt już ta miejscówka otrzymała. I jak wiecie albo nie wiecie, w sporcie jest nieraz tak, że łatwiej chyba jest otrzymać to pierwsze miejsce albo zdobyć jakiegoś mistrza, niż to utrzymać, nie? Dlatego dzisiaj będzie trochę inny, nietypowy odcinek, w których nie tyle co się spodziewam po Amelii, jako miejscówki do zjedzenia pysznego jedzenia, co oczekuję i wymagam. A mowa o fajnym kieliszku i fajnym kuflu. Nadal to jedzenie tam podawane jest dobre. Czy zestawem dnia, bo taki dzisiaj znowu bierzemy, taki głodomor jak ja jest w stanie się najeść? Czy sklep Mazurek, który znajduje się obok Amelii, jest nadal dobrze wyposażony w produkty? Czy panie tam pracujące nadal są miłe, uśmiechnięte i życzliwe? No i creme de la creme dzisiejszych misji. Czy Amelia w Rochdale nadal smaczy? No i co? Dowiemy się, czy restauracja Amelia nadal utrzyma werdykt smaczy po 27 tygodniach. A żeby być bardziej dokładnym, po 189 dniach. Nawet nie ważcie się mnie pytać o minuty. 272 160. Dobra, bez zamułki tego epizodu, bo powiem wam, że widziałem ten epizod pierwszy i przymulałem, ale na moje usprawiedliwienie mam to, że po prostu się uczę, nie? Do Rochdale, aby się dostać ode mnie, mam 2 trasy. Autostrada nuda i nie autostrada nie nuda. Śliczne widoki i słuchajcie, studio, w którym się dzisiaj pojawimy po odwiedzinach Amelii, będzie związane z tymi widokami. Mam nadzieję, nawet jak pogoda nam popsuje, to i tak mam parasolkę. Po prostu od większości już epizodów zacząłem podsumowywać miejscówki w plenerze, w jakichś ciekawych miejscach, bo jest po prostu coś lepiej, nie? Ciekawiej dla was, dla oka, może miejscówkę jakąś odkryję, która jest blisko was, a wy nie byliście. No i co? Tyle, że tak. Amelię podsumowaliśmy już za pierwszym razem. Dzisiaj jest inaczej. Pamiętajcie, że dzisiaj są pewne wymogi. I co? No i w studiu dowiemy się, czy Amelia tym wymogom podołała. Dzisiaj epizod wyjątkowy. Pierwszy raz odwiedzamy miejscówkę, drugi raz. No to co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. O ile mnie pamięć nie myli, pani siostra i siostra pochodziły z Wileńszczyzny. Także Aniu, powiedz może nam coś ciekawego dla odmiany na temat Polaków na Wileńszczyźnie. Polacy na Wileńszczyźnie to wyjątkowa społeczność, która od wieków współtworzy kulturowy krajobraz Litwy, zwłaszcza jej wschodniej części. Ich obecność w tym regionie to nie tylko historia, ale też żywa współczesność.
z własnymi szkołami, mediami, organizacjami społecznymi i silnym poczuciem tożsamości narodowej. Ciekawostki o Polakach na Wileńszczyźnie. Język i dwujęzyczność. W wielu miejscowościach Wileńszczyzny język polski jest powszechnie używany na co dzień, w sklepach, w domach, na ulicach. Choć językiem urzędowym Litwy jest litewski, wielu mieszkańców regionu porozumiewa się po polsku. W niektórych rejonach, np. Solecznikach i rejonie wileńskim, Polacy stanowią większość mieszkańców. Oświata polska na Litwie. Polska społeczność posiada własne szkoły z językiem wykładowym polskim, a także przedszkola. Działa też Polski Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Wilnie, filia Uniwersytetu w Poznaniu. Mimo trudności związanych z reformami edukacyjnymi, polskie szkolnictwo na Litwie wciąż funkcjonuje i jest jednym z filarów zachowania tożsamości narodowej. Tożsamość i kultura. Polacy z Wileńszczyzny często określają się jako tutejsi, co oznacza silne zakorzenienie w lokalnej tradycji, a zarazem przywiązanie do polskości. Kultura polska w regionie przejawia się w obchodach świąt, działalności zespołów folklorystycznych, chórach, a także w mediach, na przykład w polskojęzycznej gazecie Kurier Wileński czy w radiu z Nadwili. Wileńszczyzna to nie tylko tło historyczne, ale i żywa społeczność, która każdego dnia łączy polskość z litewską codziennością. To przykład, jak mniejszość narodowa może zachować swoją tożsamość mimo zmieniających się granic, polityki i czasów. A więc co, moi drodzy, witamy w Rochdale po raz drugi. Siemanko, ja już jestem na miejscu i tak jak w ostatniej lokalizacji, tam było miejsce do zaparkowania i tutaj też jest, nie? Tylko, że wiecie, takie miejsca to po prostu jest na farta, jak ktoś wyjedzie i wy wiecie o co chodzi, nie? Mam 5 chyba, 10 metrów do Amelii. No i co, widzimy się na miejscu, także runda druga, Rochdale, Amelia, Mazurek. Idziemy. W ogóle nie wspomniałem o tym, że nie mam pojęcia co biorę. Na pewno biorę zestaw, bo ostatnio też braliśmy zestaw, chcę to sprawdzić, porównać, ale nie mam pojęcia. Nie wchodziłem dzisiaj specjalnie na ich Facebooka, żeby w ogóle nie patrzeć, nie? Także wjeżdża jedzenie i sprawdzamy. Zamówienie złożone, zestaw dnia dzisiaj. Panie miłe ściszyły dla mnie muzykę. No i co, tradycja wjeżdża, czyli bombeczka za Rochdale, za panię z Rochdale, za Amelię, za Mazurka i za was, moi drodzy widzowie. I pamiętacie nasze misje? So far, so good. Wasze zdrówko. Jak zauważyliście, na starter wjechała zupa klopsikowa i powiem wam, że nie mam pojęcia co to jest za zupa, nie? Oczywiście oprócz tego, że tam są klopsiki, które zaraz spróbuję, wszystko spróbuję, zastanawiam się jaka to jest zupa, jak to smakuje, nie? Ale nie ma co się zastanawiać, wjeżdżamy, bo jestem mega głodny. Powiem wam, że nie jestem znawcą, nie jestem Gesslerową, ani Gesslerem, ani Makłowiczem i nie mam pojęcia jak to nawet smakuje, nie? Do czego to porównać, ale nie muszę do niczego porównywać, bo jest dobre. Próbujemy klopsa. Centralnie jak takie pulpety, nie? To mi się zdaje, że one są właśnie z mięsa wieprzowego. Naprawdę mega dobra. Szybkie organizacyjne info w trakcie wyczekiwania na mojego maila. Do każdego zestawu dnia dostaniecie szklaneczkę kompociku i w tym przypadku ten kompocik jest agrestowy, a ja, taka mała prywatka,
Agrestu nie jadłem z milion lat. Zanim zaczniemy pić konkretny napój do, mam nadzieję, konkretnego obiadu, spróbujmy tego kompotu. Przypomniały mi się czasy działki, nie? Nie wiem, wy może też mieliście działkę, jak taki agres i porzeczki się zrywało. Wtedy za dzieciaka to dla mnie było za karę, nie? Teraz to bym z nią chęcią sobie pozrywał. Chyba się starzeję. Moi drodzy, danie główne wjechało i jest konkretne. Zaraz wam pokażę. Tutaj może w rogu coś widzicie kawałek, ale tak konkretne danie, chociaż don't judge book by its cover. Jeszcze nie oceniamy, zaraz zjem, spróbuję. Trzeba popić konkretnym napojem. Tada! Pamiętajcie, że lejemy po ściance. Lejemy. I na koniec ogień. No i co, zanim spróbujemy i zanim pokażę w ogóle to danie. Dobra, tak żebyście widzieli. Jeszcze raz zdrówko za Rochdale. Dobra, moi drodzy, jak zauważyliście, wjechał gulasz, ale wyjątkowo, dla mnie wyjątkowo i dobrze, bo nie jestem jakimś wielkim fanem placków ziemniaczanych, nie? Tutaj wjeżdżają ziemniaki i w ogóle pokażę wam, zanim spróbuję, co tutaj mamy, bo już widzę, że jest coś, co uwielbiam. Czyli pieczary. Pieczary nawalone tego mięsa, ziemniaki i surów. Chyba nie muszę mówić, jak jestem głodny. Zaczynamy od razu od ziemniaków z sosem. Mega, nie? Mięso, prawie zapomniałem. Surowa jedna. I druga surowa. A do tego bro. No i co? Ziemniaki spróbowane, pyszne. Jedna, druga surowa spróbowana, obie pyszne. Mięsa jest naprawdę sporo i rozpadające się. Trzeba spróbować mojego ulubionego składnika, pieczarki. Powiem wam, że uwielbiam pieczarki w każdej postaci, nie? Chyba jedyne miejsce, w których bym nie lubiał pieczarek, to na jakimś deserze. A skoro o wilku mowa, uczymy się na błędach i tak jak ostatnio dałem gafę, bo wziąłem po prostu z jakiejś cukierni deser, który był u nich i nie spróbowałem ich wyrobu, tak dzisiaj wjeżdża ich wyrobu i w ogóle wszystko teraz, co mają w tych lodówkach, to jest ich wyrobu, a ja sobie wybrałem Karpatkę. Karpatkę z budyniem, ale nie wiem, czy Karpatka w ogóle chyba z budyniem wchodzi, co? Także co, próbujemy to, próbujemy kawuchę i znikamy do studia, które dla odmiany do pierwszego epizodu to będzie petarda. To był, powiem wam, strzał w dziesiątkę, bo Karpatki też już nie jadłem masę lat, nie? No to co, jeszcze kawucha i uciekamy stąd. Czarne, bez cukru, bez mleka Amerykana. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, opuściliśmy Mazurek, opuściliśmy Amelię. W ręku mam loda, bo są lody obok kasy w sklepie. Zakupy też porobione. No i co? Ja go dokończam i widzimy się w studiu. Siemanko, witam Ciebie, drogi widzu i droga widzko, nie wiem, czy takie słowo w ogóle jest, w studiu PL-owskim. Jesteśmy dokładnie 16 minut chyba naprawdę z Rochdale,
Ashworth Moor Reservoir, niesamowite miejsce, nie? Ja uwielbiam takie miejsca, no i jedyne co, zastanawiałem się, czy podsumujemy Amelię Mazurek z tym backgroundem, czy z tym backgroundem. Jak widzicie, wygrał ten. Za dużego researchu nie zrobiłem, jeżeli chodzi o background, ale być może tam widać właśnie Rochdale, nie? No słuchajcie, nie przedłużając tego epizodu, bo pierwszy epizod to był takie trochę flaki z olejem, pierwsze koty za płoty moje kamerowe, człowiek się uczy i przede wszystkim co? Przede wszystkim zacząłem mieć obsesję na temat studia, czy wszystko jest ok. Zobaczcie sobie obowiązkowo epizod z Yorkiem, bo tam była tragedia, nie? Tak jak mówiłem, ten epizod będzie troszkę inny, bo w Amelii już byliśmy, dlatego nie podam wam całych, każde pojedynczo ceny, nie? Po prostu podam wam całość i później co o tym myślę. Także widzieliście, no co, był shot wódeczki, było piwko, był starter i main to był zestaw dnia, kompot w gratisie, do tego kawa i do tego deser i za całość zapłaciłem 25 funtów i 5 pensów. I to jest niesamowite, bo 27 tygodni temu, 189 dni temu, 272 160 minut temu zapłaciłem 27 funtów 14 pensów, czyli 2 funty i dokładnie 9 pensów więcej niż teraz. Nie pamiętam, czy brałem dokładnie to samo, nie? Tak czy tak, skupmy się na tej dzisiejszej wizycie. 25 funtów i 5 pensów za shot wódeczki, piwko, zestaw dnia, deser, kompot, kawa. Jeżeli chodzi o cenę, to jest masakra w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No i co, zanim wypełnimy misję, zobaczymy, czy Amelia wypełniła wszystkie misje dzisiejsze. Parę słów. Lokal sporo większy, nie? Naprawdę sporo większy niż ostatnio. Fajnie, bo jest w tych samych vibe'ach. Ja uwielbiałem ostatni lokal i ten jest taki sam, tylko po prostu większy, nie? Naprawdę fajnie, cozy, lubię te takie dodatki folkloru. Super, nie? Sklep też spory. I fajnie, bo jest prosto, centralnie, wiecie, alejki takie, nie takie jak ostatnio, trochę taki zawijaniec był, jest większy, jest spory, nie? I fajnie, że mają nadal tą chłodnię, w której byłem w pierwszym odcinku, nie? Także tutaj plusy od razu. Panie miłe, serdeczne, uśmiechnięte, fajnie mi się z nimi rozmawia i na 100%, czyli już wiecie jak będzie, nie? Na 100% przyjadę tam prywatnie, już bez kamery, po prostu wypić sobie szocika, zjeść pyszny obiad, duży obiad, czyli już zdradzam, co będzie dalej w podsumowaniu. I wy tak samo. Jest tam sporo miejsca, bez limitu. Jeżeli tamto bez limitu jest zapełnione, to pod kościołem macie 3 godziny też bez limitu, nie? 3 godziny zupełności starczy. Zróbcie sobie zakupy spore, naprawdę jest tam dosyć duży wybór i powiem wam z tych cen, ja nieraz co tydzień kupuję kefiry, jakieś takie rzeczy w Tesco i powiem wam, że cenowo tutaj jeszcze taniej wychodzi niż Tesco, nie? Także tam zakupy, tam obiadek, kieliszeczek wódeczki, kobietka może jakiegoś drinka sobie wypić, lampkę wina. No i co? Wracać do domu, czyli tak, dzień bez garów, bez stania przy garach, bez mycia tych garów, a zanim wrócicie do domu, to przyjeżdżajcie w takie tutaj niesamowite miejsca, ciche, mega natura, ja uwielbiam takie coś. Nie ma co przedłużać tego epizodu i biadolić farmazony. Wjeżdżamy w pierwszą misję, jaką Amelia musiała spełnić. Czyli co? Polski kufel i kieliszek. No jak zauważyliście, i kieliszek wjechał tematyczny, i kufel wjechał tematyczny, czyli co? Czyli zdane. Następne, dobre jedzenie. To jedzenie było mega dobre, domowe, po prostu pyszne. Zupa klopsikowa, nigdy takiej nie jadłem, ale była po prostu naprawdę pyszna i nawet nie wiem nadal na jakiej bazie jest. Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie takie zupy klopsikowe, nie? Także co? Dobre jedzenie. Czy duże porcje w zestawie? Ogromne. Ta zupa nie była jakaś wielka, nie? Ale main naprawdę spory i powiem wam, że ja dużo jem i takim zestawem się naprawdę najadłem. Czy sklep dobrze zaopatrzony? Sklep naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony. Wszystko tam macie, nie? Mało tego, mają swoje wybory i jedną rzecz, czyli taki chłopski garnek, coś podobnego jak w Luton, wziąłem do domu.
Dobra, moi drodzy, próbujemy swojski garnek. Powiem wam, że zapachy niesamowite się stąd wydobywają. Kiełbaska, pieczary, ziemniaki, pyszny sosik. Uwielbiam takie przekąski. Także Amelia na plus. Czy panie miłe? Te panie nie są miłe, bo te panie są przemiłe. Fajne, uśmiechnięte, życzliwe. Dla samych pań, dla samego pojechania tam, porozmawiania warto pojechać. W moim przypadku z 50 minut, nie? Mam do Rochdale, ale naprawdę towarzystwo wyborowe. No i creme de la creme, czy nadal smaczy? To będą podwójne fanfary. Pewnie, że nadal smaczy. Super miejscówka, tanie jedzenie, pyszne jedzenie, świetny lokal, ładnie prezentujący się też całe vibe, wódeczka zimna, fajne kufelki. No i co, a po tym całym jedzonku zakupy, nie? Pamiętajcie, tam też imprezy robią jakieś, akurat pomieszczenie to, w których imprezy robią, to było jakiejś lekkiej renowacji, ale skontaktujcie się, jeżeli chcielibyście tam jakąś imprezę sobie zrobić. Na pewno o was zadbają, nie? No i co, zobaczcie ich Facebooka, co i jak, te panie tam dobrze się wyginają, często tańczą, fajnie, zabawa, lubię takich ludzi. Trochę radości, nie? Nie tak jak rodacy. Gbury, nie wszyscy, nie? Ale wielu, których spotkałem na mojej emigranckiej drodze, to były gbury, narzekacze, marudy, niezadowolone z niczego i najlepsze jest to, że nadal nie chcieli polepszyć swojego bytu, bo wtedy zawsze znajdowali jakieś wymówki, nie? Wiecie w ogóle co zróbcie najlepiej? Idźcie tam, zjedźcie sobie jedzenie, napchajcie się i na zakupy. Największym błędem jest chyba robienie zakupów na głodnego, nie? Bo wtedy to. Także nie. Słuchajcie, nie przedłużam tego epizodu, fajna pogoda, miało dzisiaj padać, nie pada, też mam długi rękawek, trochę było ciepło, ale co, wziąłem długi rękawek, bo myślałem, że będzie padało, na szczęście nie padało, jest dobrze, ja sobie tu jeszcze chwilę posiedzę, bo tu jest naprawdę fajnie, fajnie, że tu byliście. Ze mną byliście, że odwiedziliście drugi raz Mazurka. Pozdrawiam serdecznie panie przemiłe. Na pewno do zobaczenia już podczas moich prywatnych podróży. No i co? Widzimy się. Aha, apel. Nie przypracowywać się. Cieszyć się z życia, wychodzić sobie w takie fajne miejsca, spotykać fajnych, pozytywnych ludzi. Bo jeżeli spotykacie narzekaczy, to te ich narzekactwo przechodzi na was, nie? Także nie przypracowywać się, cieszyć się z życia, wychodzić w miejsca, nie zabierajcie swoje ukochane niech zabierają was. No i co, widzimy się w niedzielę następną, godzina 19 UK czasu. Hej!